Głównym miejscem i instytucją, której zadaniem jest skupianie krajowych naukowców i umożliwianie im prowadzenia badań, wymianę wiedzy i rozwój, są oczywiście uniwersytety. Czasem jednak sam uniwersytet to za mało i potrzeba organizacji, która pozwoli na połączenie naukowców z różnych ośrodków badawczych o różnym spojrzeniu na daną dziedzinę naukową czy problem badawczy. Przykładem takiego tworu na terenie naszego kraju może być Polska Akademia Nauk, czyli instytucja naukowa realizująca działania służące rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczyniające się do rozwoju edukacji oraz krajowych badań. O misji, strukturze oraz historii Polskiej Akademii Nauk opowiadamy szerzej w odcinku serii Czym jest?, który znaleźć możecie na Platformie Nauki. Serdecznie do niego zapraszamy. Obecnie organizacja ta realizuje swoje cele w ramach korporacji uczonych oraz poprzez sieć instytutów i jednostek naukowych prowadzących badania na możliwie najwyższym poziomie naukowym. Przykładem placówki działającej przy Polskiej Akademii Nauk jest Instytut Farmakologii imienia Jerzego Maja w Krakowie. W jego ramach działa szereg zakładów, jak na przykład Zakład Chemii Leków prowadzony przez profesora Andrzeja Bojarskiego. Działa tam wielu znakomitych naukowców z wieloletnim doświadczeniem, jak na przykład profesor Rafał Kurczap oraz ambitnych młodych badaczy. Zakład Chemii Leków zajmuje się poszukiwaniem nowych substancji biologicznie czynnych działających na ośrodkowy układ nerwowy, głównie potencjalnych leków. Działający w ramach placówki badacze są szczególnie skupieni na lekach w zakresie chorób psychicznych i neurodegeneracyjnych. To bardzo ważny obszar z punktu widzenia zarówno rozwoju farmacji, jak i zdrowia społecznego. Prowadzone badania są wszechstronne i interdyscyplinarne, to znaczy wymagają wiedzy z wielu dziedzin naukowych. Obejmują przede wszystkim projektowanie, syntezę, badania aktywności biologicznej in vitro nowych związków chemicznych, a także modelowanie oddziaływań oraz analizę ilościową. To naprawdę szeroki zakres umiejętności i jak dowiemy się z dzisiejszego materiału, aby badania tego typu miały w ogóle sens, potrzeba naprawdę sporej ekspertyzy i wielu specjalistów. Ze względu na interdyscyplinarny charakter takich prac, badacze koncentrują się na koordynacji zadań modelowania molekularnego i syntezy organicznej z oceną powinowactwa i aktywności wewnętrznej nowych związków. Dzieje się to z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz algorytmów. Badacze korzystają np. z modelowania homologicznego oraz uczenia maszynowego. Ta druga metoda oznacza budowanie modelu matematycznego na podstawie przykładowych danych, zwanych zbiorem uczącym, w celu prognozowania lub podejmowania decyzji bez bycia zaprogramowanym explicite przez człowieka do tego celu. To nowatorska metoda nie tylko w skali kraju, ale całego świata. Zespół modelowania molekularnego zajmuje się rozwijaniem i stosowaniem metod obliczeniowych do wspomagania procesu projektowania związków o pożądanej aktywności biologicznej oraz optymalizacji ich struktury pod względem biodostępności. Związki wiodące, będące pewnym punktem wyjścia dla syntezy nowych pochodnych, są identyfikowane w procedurze wirtualnego screeningu komercyjnych bibliotek, jak również projektowane całkowicie od nowa na podstawie dostępnej wiedzy pracujących w zakładzie badaczy. Aktywność biologiczna związków oceniana jest w testach in vitro. Naukowcy pracujący w Zakładzie Chemii Leków mają na swoim koncie szereg sukcesów, jak na przykład opracowanie wieloetapowego, hierarchicznego protokołu wirtualnego przesiewania związków chemicznych pod kątem poszukiwania nowych ligandów zadanego celu biologicznego. Jak wygląda praca naukowców pracujących pod przewodnictwem profesora Bojarskiego? W jaki sposób funkcjonuje Zakład Chemii Leków i jak zaczęła się jego historia? No i najważniejsze, jakie są kluczowe projekty obecnie realizowane przez badaczy? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w tym materiale, na który już teraz serdecznie Państwa zapraszamy. Historia zakładu rozpoczęła się wraz z powstaniem Instytutu Farmakologii, to jest w 1974 roku. Na początku jedną z podstawowych działalności pracowników zakładu było syntezowanie substancji aktywnych czy też leków, które w czasach PRL-u i w czasie żelaznej kurtyny były po prostu niedostępne dla farmakologów i dla nauki. Pierwsza rewolucja nastąpiła jakieś 30 lat temu, kiedy liderem zespołu został profesor Jerzy Mokrosz. Na wzór
amerykańskich grup badawczych wprowadził do Zakładu Chemii Organicznej metody projektowania komputerowego oraz metody badania aktywności związków in vitro. Skupienie w jednym ręku 3 podstawowych elementów wczesnych faz rozwoju nowych związków bioaktywnych było kluczem do sukcesu zakładu. Obecnie w zakładzie działają 3 grupy zintegrowane pod moim kierownictwem, a mianowicie grupa modelowania cząsteczkowego, grupa zajmująca się nowoczesną chemią organiczną oraz biochemicy oznaczający aktywność biologiczną syntezowanych tutaj związków lub też związków z różnych instytucji, z którymi współpracujemy. Gdybym miał podsumować, czym się zajmuje zespół modelowania molekularnego, to myślę, że powiedziałbym, że lekami z komputera. Z czym to się je? Z czym się jedzą leki z komputera? Można powiedzieć w ogólności z wzięciem komputerów, wzięciem odpowiednich algorytmów, które są znane w informatyce, tych bardziej zaawansowanych i tych mniej zaawansowanych, wzięciem z drugiej strony całych zasobów obliczeniowych, które dzisiaj mamy, i tych zaawansowanych, i tych mniej zaawansowanych, i użyciem ich wszystkich do tego, żeby, można powiedzieć nieładnie, przekopać całą przestrzeń chemiczną. Przestrzeń chemiczną, co tu rozumiemy? Możemy sobie wyobrazić wyjazd z tatą na ryby. Wzięciem wędki, my taką wędkę z przynętą w laboratorium modelowania molekularnego bierzemy, zakładamy odpowiednią zanętę i zarzucamy, żeby tą rybę złowić. Oczywiście sama zanęta, sama wędka to jest ten nasz know-how, który tworzymy czasem miesiącami, czasem może i tygodniami, a czasem latami, i które mają proces połowu, znalezienia tej odpowiedniej ryby przyspieszyć i go tak zoptymalizować, aby nie łapać ryb, które nas potrują. Nasza praca pomaga zaoszczędzić czas, głównie, można powiedzieć, takiego poszukiwania czy grzebania w tym morzu cząsteczek takiego przypadkowego. A więc biorąc komputery, biorąc wędkę, zanętę, szukamy tych związków, czyli tych ryb, tych związków w przestrzeni chemicznej, w morzu cząsteczek chemicznych, które będą miały szansę stać się tymi lekami na te choroby, które są, które będą, których jeszcze nie znamy, a przy okazji będą znacznie mniej toksyczne, pozbawione skutków bocznych, prawda, i tak dalej. Myślę, że mogę powiedzieć uczciwie, nasze laboratorium modelowania molekularnego, które powstało dawno, natomiast tak na dobrą sprawę rozwinęło się gdzieś w latach, powiedzmy 2007-2008. Ja sam trafiłem tutaj zaraz po obronieniu pracy magisterskiej na Wydziale Chemii w 2008 roku. Wtedy był to dopiero zalążek, ale zalążek nie tylko w instytucie zespołu, który zajmował się komputerowo wspomaganym projektowaniem leków, ale zalążek grupy osobowy. To znaczy nie było wtedy, te ponad 10 lat temu, osób, naukowców tak wyprofilowanych, którzy byliby jednocześnie chemikami, jednocześnie trochę biologami, a jednocześnie trochę informatykami. Czyli ludźmi, naukowcami, którzy w jednym ręku mają know-how pozwalający na tak globalne grzebanie w przestrzeni chemicznej. I w 2008 roku powstał, można powiedzieć, taka awangarda w tym miejscu takiego zespołu. On się potem bardzo rozrósł. W wielu projektach żeśmy działali, nadal działamy w wielu projektach, wspomagając nie tylko naukowców, ale i też przemysł w tym, żeby szybciej znaleźć przyszłe leki. Leki bardziej bezpieczne, leki innowacyjne, no i takie, których jeszcze teraz nie mamy. W Zakładzie Chemii Leków na potrzeby różnych projektów wykonujemy kilkaset syntez rocznie. Posiadamy laboratoria chemiczne przystosowane do syntezy organicznej, gdzie możemy wykonywać bardzo różne syntezy od skali miligramowej do kilkuset gramowej w różnorakich warunkach reakcyjnych, bezwodnych, beztlenowych, pod wysokim ciśnieniem, w niskich temperaturach, w obecności mikrofal, ultradźwięków. Wszystko to daje nam dużą elastyczność w doborze odpowiedniej metody syntezy
zaprojektowanych wcześniej związków. Jednym z pierwszych powierzonych mi zadań w ramach realizacji grantu finansowego z Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych było stworzenie platformy screeningowej, czyli systemu testów biologicznych niezbędnych do profilowania in vitro nowo syntetyzowanych związków. Szybko przekonałem się, że współczesna praca w laboratorium wymaga dużej interdyscyplinarności, a powierzone mi zadanie łączy w sobie wiedzę z zakresu biologii, chemii, ale także matematyki i programowania. Idea, żeby w jednym zespole zintegrować te 3 elementy wczesnego rozwoju substancji aktywnych była unikatem w latach 90., a i obecnie również niewiele takich zespołów w Polsce istnieje. Jesteśmy, myślę, najbardziej rozwiniętym i zaawansowanym zespołem, który realizuje tego typu projekty. Wybór Zakładu Chemii Leków wydawał mi się oczywisty ze względu na możliwość prowadzenia interdyscyplinarnych badań od predykcji komputerowych poprzez syntezę aż po badania biologiczne. I tak miesiąc po obronie pracy doktorskiej na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zostałam laureatką wspomnianego konkursu i dołączyłam do zespołu profesora Bojarskiego. W swoich badaniach poszukuję związków biologicznie czynnych o zupełnie nowym mechanizmie działania, których głównym zadaniem jest łagodzenie objawów bólu neuropatycznego. Jest to ból powstający w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Głównym objawem tego problemu jest uciążliwy, przeszywający ból, który występuje w wielu chorobach i stanach takich jak cukrzyca, stany zwyrodnieniowe kręgosłupa, nowotwór czy AIDS. Projekt zakłada komputerowo wspomagane projektowanie związków, ich syntezę, badania potencjalnej efektywności przy użyciu linii komórkowych. Jest to standardowy etap poprzedzający testy na zwierzętach. I wreszcie w ramach zaplanowanego w grancie stażu badawczego sprawdzę skuteczność otrzymanych przeze mnie związków w myśl modelu bólu neuropatycznego. Chociaż moim głównym zadaniem w projekcie jest synteza, to prowadzenie badań w tak interdyscyplinarnym miejscu jak Zakład Chemii Leków daje mi możliwość wzięcia udziału zarówno w badaniach komputerowych, jak i testach biologicznych. Te miałam już przyjemność przeprowadzać podczas stażu na Uniwersytecie w Regensburgu. Mogę zatem powiedzieć, że mam kontakt z każdym etapem tworzenia nowych kandydatów na leki, co dla młodego badacza jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące. Punktem przełomowym w dziejach zakładu było zdobycie dużych środków finansowych z Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych oraz z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który był finansowany ze środków Unii Europejskiej do realizacji dużych projektów badawczych przy współpracy międzynarodowej. Dzięki tym środkom zatrudniliśmy wielu młodych naukowców oraz doposażyliśmy nasze laboratoria i te projekty dały podstawę do ogromnego rozwoju. W zakładzie pracuje bardzo interdyscyplinarny zespół naukowy. Zatrudniamy chemików, farmaceutów, biotechnologów i biofizyków, ale również i informatyków. Także taki multidyscyplinarny zespół, współpracując ze sobą ściśle, jest w stanie realizować naprawdę dowolne cele i dowolne projekty w naszym zakresie zainteresowań. W projekcie LIDER zatytułowanym Polifarmakologiczna Platforma Screeningowa in Silico, innowacyjnym projekcie, który jest, można powiedzieć, jedynym jak do tej pory u nas w zespole poświęconym stworzeniu nowego oprogramowania, które wspomoże nie tylko przemysł, ale i naukowców w poszukiwaniu związków chemicznych, przyszłych kandydatów na leki, które byłyby bezpieczniejsze. Bezpieczniejsze w jakim sensie? No w takim, że do tej pory ten paradygmat, którym się kierował przemysł farmaceutyczny, był dosyć prosty, uproszczony, można by powiedzieć. To znaczy był jeden cel biologiczny, czyli ten, na który musimy zadziałać za pomocą jakiegoś związku chemicznego, żeby tą chorobę, prawda, zatrzymać albo po prostu totalnie wyłączyć. No i to doprowadziło do czego? Doprowadziło do tego, że gdy takie związki trafiały na klinikę, okazywało się, że mają dużo skutków ubocznych. Dlaczego? Dlatego, że z prostej przyczyny związek połknięty, wstrzyknięty, chemiczny do organizmu działa nie tylko na ten cel biologiczny, który ma zadziałać, który żeśmy modelowali w komputerze, na które były badane zwierzęta, komórki wcześniej, ale też działają na wszystkie cele, wiele set, wiele tysięcy innych receptorów. I z nimi też mogą powodować pewną interakcję, tą niepożądaną. W platformie obliczeniowej chcemy te efekty badać już na samym początku, żeby przemysł zaoszczędził, żeby zaoszczędził czas naukowiec,
i żeby ten skutek, czyli powstanie leku, było znacznie szybsze i bezpieczniejsze. Wśród projektów, które realizuję w Zakładzie Chemileków jest projekt LIDER, którego głównym celem jest stworzenie ogólnodostępnej platformy do badań in silico w poszukiwaniu leków o profilu polifarmakologicznym. Przez polifarmakologię rozumiemy tutaj taką cechę związków chemicznych, która polega na tym, że równocześnie oddziałują z kilkoma celami biologicznymi naraz. Tworząc naszą platformę, rozwijamy kilka niezależnych modułów, które zostaną połączone w jedno duże, ogólnie dostępne narzędzie. Pierwszy moduł przekształca strukturę związku chemicznego w wektor binarny kodujący cechy farmakoforowe. Takie reprezentacje są następnie używane jako dane wejściowe do modułu sztucznej inteligencji, który w czasie rzeczywistym ocenia związki dostarczone przez użytkownika. Użytkownikiem będzie mógł zostać każdy, ponieważ w całości cała platforma będzie dostępna na stronie internetowej, gdzie każdy będzie mógł sprawdzić, jaką potencjalną aktywność mają związki, które ma już syntezowane w swoim laboratorium, bądź zamierza je syntezować lub też po prostu kupić. Jedną z technik badawczych, którym się zajmuję, jest modelowanie farmakoforowe. Zdaję sobie sprawę, że nazwa tej techniki niezbyt zachęca do tego, by ją zgłębiać, ale pozwolę sobie pokrótce przybliżyć, na czym ona polega. By stworzyć taki model, potrzebujemy zbioru cząsteczek chemicznych o takim samym profilu aktywnościowym, to znaczy takim, które wywierają taki sam efekt biologiczny, czyli na przykład powodują spadek gorączki. Następnie identyfikowane są w strukturze tego związku punkty, które odpowiadają za interakcję z danym celem biologicznym i tym samym wyzwolenie zamierzonego efektu. Wyobraźmy sobie, że cały czas mówimy o tej gorączce. Te właśnie punkty są zilustrowane różnokolorowymi sferami, gdzie każdy kolor odpowiada innemu rodzajowi oddziaływań. Analizując nałożenie różnych cząsteczek, jesteśmy w stanie wybrać uniwersalny zestaw cech farmakoforowych wraz z odległości między nimi, który ostatecznie definiuje model farmakoforowy. Jeżeli uda się dopasować do struktury modelu tak, aby jego cechy strukturalne nałożyły się na odpowiednie cechy w tym referencyjnym modelu, wówczas związek zostaje pozytywnie zweryfikowany i przechodzi do kolejnych etapów wirtualnego badania przesiewowego. W ramach projektu przygotowaliśmy również predefiniowane całe profile biologiczne, które od razu pozwolą sprawdzić, jak dany związek chemiczny będzie wpisał się w charakterystykę potencjalnych leków antypsychotycznych, leczących ból neuropatyczny, czy też hamowaniu infekcji wirusem Ebola i HIV. W Zakładzie Chemileków zostałem zatrudniony w 2010 roku, będąc jeszcze studentem. Po obronie pracy magisterskiej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Orleanie kontynuowałem pracę w zakładzie najpierw awansując na stanowisko asystenta, a następnie otrzymując tytuł doktora nauk farmaceutycznych. Potem przeniosłem się na niemal 2 lata do firmy biotechnologicznej, nie zrywając jednak kontaktu z Zakładem Chemileków. Po zakończeniu tej współpracy wróciłem do pracy w Instytucie Farmakologii, gdzie w pełni mogę wykorzystać swoje doświadczenie oraz umiejętności. W trakcie 11 lat mojej przygody z Zakładem Chemileków nabyłem szerokie doświadczenie z zakresu komputerowo wspomaganego projektowania leków, poszukując potencjalnych leków działających zarówno na ośrodkowy układ nerwowy, jak i związków o potencjale przeciwwirusowym, Ebola, HIV czy wirus grypy. Zdobycie tak szerokiego doświadczenia wiązało się również ze współpracą z wieloma krajowymi, jak i zagranicznymi ośrodkami naukowymi z Norwegii, Francji, Danii czy Rosji. STEP 7 to największy projekt realizowany obecnie w Zakładzie Chemileków i również jeden z największych realizowanych w Instytucie. Jest to projekt, który prowadzimy we współpracy z firmą Celon Pharma. Z ramienia Instytutu w projekt zaangażowane są 4 zakłady. Celem projektu STEP 7 jest stworzenie leku przeciwbólowego do terapii bólu neuropatycznego. Jest to choroba, którą bardzo trudno się leczy. Jedynie około połowy pacjentów doznaje ulgi po podaniu obecnie stosowanych leków i niestety leki te wywołują szereg działań ubocznych. No i my próbujemy uzyskać nowego typu lek. Historia projektu STEP 7 to jest tak naprawdę ciekawy przykład tego, jak mogą się spleść losy młodego naukowca z środowiskiem panującym w takich instytucjach jak nasz instytut. Projekt tak naprawdę rozpoczął się w 2011 roku, kiedy trafiłem tutaj z własnym pomysłem na pracę magisterską do zakładu profesora Bojarskiego. To było dosyć pomysł wysokiego ryzyka, natomiast pomysł popłacił, bo udało mi się co prawda tylko jeden związek otrzymać w trakcie pracy magisterskiej, natomiast było to odkrycie na tyle ciekawe, że udało się tym zainteresować firmę Celon Pharma. Kilka lat później, w trakcie
w trakcie doktoratu opracowałem kolejną serię związków, którą cechowały bardzo unikatowe właściwości. To były związki działające na układ serotoninowy, na jeden z receptorów serotoninowych i związki były na tyle nietypowe i takie odkrycia są dokonywane na tyle rzadko, że udało nam się tym odkryciem zainteresować naukowców z Polski, jak i z wielu krajów europejskich i z USA. Współpracowaliśmy m.in. z Norwegami, z Francuzami, Niemcami, z laboratorium z Bostonu i z Uniwersytetu Północnej Karoliny. Dzięki tej współpracy i dzięki temu sztabowi ludzi, który udało nam się zgromadzić, seria związków została niezwykle szczegółowo scharakteryzowana. I dzięki temu byliśmy w stanie zainteresować tym odkryciem firmy farmaceutyczne. Podczas licznych spotkań na linii nauka-biznes, w których uczestniczyłem, jak i na szkoleniach, spotkaniach branżowych i targach, przekonałem się, że istnieje olbrzymie zainteresowanie przemysłu wytworzeniem nowego leku przeciwbólowego. Temat rozpoczęliśmy dzięki bardzo owocnej współpracy, którą nawiązaliśmy z panią profesor Miką z Zakładu Farmakologii Bólu. Dzięki współpracy z panią profesor dowiedzieliśmy się, że związki, które syntezowaliśmy, mają olbrzymi potencjał jako leki przeciwbólowe. Działają bardzo silnie w modelach zwierzęcych bólu neuropatycznego. Olbrzymie dofinansowanie i udało się zgromadzić budżet, który jest niezbędny do tego, żeby przeprowadzić pierwszą i drugą fazę badań klinicznych. Te związki, które będą skutecznymi środkami przeciwbólowymi na zwierzętach, zostaną następnie przekazane do badań toksykologicznych. Jeżeli uda nam się uzyskać zgodę z Europejskiej Agencji Medycznej, to przeprowadzimy badania pierwszej fazy, które polegają na podaniu związku zdrowym ochotnikom. W tej fazie testuje się, czy lek, nad którym pracujemy, jest bezpieczny. Jeżeli okaże się, że nie mamy jakichś poważnych efektów ubocznych, będziemy aplikować o zgodę na drugą fazę badania klinicznego, w której lek zostanie podany chorym. Projekt, nad którym pracujemy, to jest projekt bardzo wysokiego ryzyka, natomiast mimo tego, że oczywiście nie wszystko zależy od nas, to w trakcie projektu udało nam się po pierwsze zawiązać niesamowite współpracę z naukowcami z Polski i z zagranicy, jak i nawiązać współpracę na styku nauka-biznes, nauka-przemysł. To jest dla nas bezcenne doświadczenie. To jest stała współpraca i stały taki iteracyjny projekt. I stale jest ping-pong informacji pomiędzy firmą a naszym zakładem. I wyniki eksperymentów, które są wykonywane przez firmę Celon Pharma, służą nam do projektowania nowych cząsteczek. Z kolei nowe cząsteczki dają nam informacje o tym, w jakim kierunku dalej powinniśmy iść. Także co tydzień mamy nowe pomysły, co powinniśmy udoskonalić, co powinniśmy zmienić, w jakim kierunku powinniśmy podążać. I tak naprawdę to jest stały proces, który realizujemy w ścisłej współpracy. No i tak naprawdę wszyscy sobie nawzajem próbujemy pomagać. 10 lat temu trafiłem do zakładu z własnym pomysłem na zrealizowanie pracy magisterskiej. I wtedy nawet nie mogliśmy marzyć o tym punkcie, do którego udało nam się do tej pory dotrzeć. A udało się dotrzeć dzięki współpracy z innymi zakładami, współpracy nawiązanej na konferencjach z naukowcami z całego świata, dzięki atmosferze twórczej kreatywności, która panuje w Zakładzie Chemii Leków. Kluczem do wyboru młodego naukowca najczęściej jest staż wykonany w zakładzie jeszcze podczas studiów. Jeżeli trafiają do nas studenci, którzy wyrażają prawdziwe zainteresowanie w pracy naukowej, tutaj właśnie znajdują miejsce do rozwoju swoich zainteresowań, jak i stwarzamy możliwość realizowania albo dużych zintegrowanych projektów, w których zaangażowany jest cały zakład,
albo też pozwalamy oczywiście, nawet wręcz zachęcamy młodych ludzi do starania się o własne środki finansowe i do realizowania własnych pomysłów naukowych. Pracę w Zakładzie Chemii Leków rozpoczęłam w 2010 roku, początkowo w ramach praktyk studenckich na kierunku matematyka. Moim zadaniem było wykorzystanie metod matematycznych i statystycznych w procesie poszukiwania nowych związków aktywnych biologicznie. Aplikacja wiedzy matematycznej do problemów chemicznych pochłonęła mnie całkowicie i zajmuję się tym do dziś. Swoje badania naukowe opieram na wykorzystaniu metod uczenia maszynowego do oceny zarówno potencjalnej aktywności biologicznej związków, jak i ich własności fizykochemicznych, farmakokinetycznych, jak również potencjalnej toksyczności. Realizowane przeze mnie w Zakładzie Chemii Leków granty badawcze mogę podzielić na dwie główne grupy. Rozwijanie metodologii i narzędzi obliczeniowych do zastosowań w komputerowo wspomaganym projektowaniu leków oraz wykorzystanie różnych podejść obliczeniowych do poszukiwania związków o założonym profilu aktywnościowym. Uczenie maszynowe na pewno jest obecnie ogromną pomocą, nie tylko dla chemików, dla informatyków czy dla matematyków, ale dla wszystkich, dlatego że z jego pomocy korzystamy obecnie we wszystkich dziedzinach życia. Jego główną zaletą jest możliwość szybkiej i skutecznej analizy ogromnej ilości danych, czego nie bylibyśmy w stanie zrobić w sposób manualny. Badania do pracy doktorskiej, które prowadzę w ramach projektu OPUS, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, dotyczą poszukiwania nowych niskozasadowych cząsteczek, które wykazywałyby aktywność względem receptorów serotoninowych. Otrzymane przeze mnie związki są badane w testach in vitro w celu określenia ich siły wiązania do danego podtypu receptora oraz funkcji, jaką pełnią w komórce, to znaczy czy ten receptor pobudzają, czy go hamują. I głównym celem moich badań jest znalezienie aktywnych związków, które posiadałyby unikalny profil receptorowy. Związki takie wykorzystywane w eksperymentach jako sondy molekularne mogą wnieść nową wiedzę na temat przekaźnictwa serotoninergicznego. Dają również szansę na wytypowanie potencjalnych kandydatów na lek w terapiach chorób centralnego układu nerwowego. Moja przygoda rozpoczęła się w trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykorzystywałem zaawansowane metody kwantowo-mechaniczne do określenia wpływów fluoru w oddziaływaniach międzycząsteczkowych w układach modelowych. Sam temat fluoru okazał się niezwykle interesujący, dlatego rozpocząłem studia doktoranckie w celu wytłumaczenia fenomenu zastosowania fluorów. Dodatkowo otrzymałem specjalne środki na wyjazdy krajowe i zagraniczne, dzięki czemu mogłem zasięgnąć opinii najlepszych ekspertów z całego świata na temat swoich badań. Znaczną część prowadzonych przeze mnie badań realizowana jest dzięki funduszom otrzymanym również w ramach projektu Preludium finansowego z Narodowego Centrum Nauki. Badania dotyczą modyfikacji istniejących leków z różnych obszarów terapeutycznych poprzez podstawienie atomów fluoru w celu poprawy ich aktywności biologicznej. Ostatecznym rezultatem projektu jest stworzenie algorytmu obliczeniowego pozwalającego na określenie idealnego miejsca fluoru w strukturze leku, pozwalającego na otrzymanie założonych właściwości farmakologicznych. Oprócz badań wykonywanych w ramach doktoratu, zajmuję się również wykorzystywaniem metod komputerowego wspomagania projektowania leków, jak również wysokosprawnych obliczeń kwantowo-mechanicznych w ramach współpracy krajowej i zagranicznej, zarówno w obszarze nauk naukowo-akademickim, jak również komercyjnym. Na pewno istnieje wiele modeli kierowania zespołami. Akurat w moim przypadku to, co uważam za sukces, który z kolei jest możliwy do zrealizowania akurat w takim zespole, jest zdecydowane zachęcanie wszystkich do współpracy, mobilizowanie, ale i pomoc właściwie w każdym elemencie, bo jeżeli na przykład poświęci się młodemu człowiekowi na samym początku wiele czasu i on z tego skorzysta, to później właściwie jego rozwój jest prawie że automatyczny.